Tajemnicza usterka w rafinerii Orlenu w Czechach. Gigant przemysłowy kwestionuje transformację energetyczną po niemiecku. Szczyt na Alasce bez przełomu, ale z groźbą nowych sankcji Europy wobec Rosji. Jest 18 sierpnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Stalowy jeżozwierz. Europa zapowiada nowe sankcje wobec Rosji i wsparcie Ukrainy. Spotkanie Trump-Putin na Alasce nie przyniosło porozumienia. Europa zapowiada 19 pakiet sankcji wobec Rosji i wsparcie bazy wojskowej Ukrainy, aby ta zmieniła się w stalowego jeżozwierza. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia. Spotkanie miało być okazją do ustaleń, które miały przybliżyć porozumienie o zakończeniu wojny na Ukrainie. Trump przyznał, że nie ma porozumienia, ale obie strony chcą jak najszybszego zakończenia konfliktu. Po spotkaniu Trump-Putin nie doszło do zaplanowanego obiadu roboczego z udziałem ministrów finansów. Nie ma także komunikatów o nowej współpracy gospodarczej, choć część mediów sugerowała zaangażowanie Rosji w eksport LNG z Alaski. Źródła Financial Times przekonują, że Trump naciska na Kijów w celu jak najszybszego porozumienia. Prezydent Wołodymyr Zełański ma odwiedzić Waszyngton 18 sierpnia, a 22 sierpnia możliwe jest spotkanie Zełański-Putin z udziałem Trumpa. Jednakże Zełański zaznaczył na spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że nie ma sygnałów o gotowości Rosji do spotkania trójstronnego, pomimo faktu, że Ukraina jest na nie otwarta. Kijów i Bruksela domagały się zawieszenia broni przed dalszymi rozmowami pokojowymi. Trump zmienił zdanie w tej sprawie po spotkaniu z Putinem, twierdząc, że celem powinno być zakończenie wojny, a nie zatrzymanie walk. Z kolei Rosja oczekuje, że Ukraińcy wycofają się z całego obwodu donieckiego, co oznaczałoby oddanie Rosjanom dobrze ufortyfikowanej części frontu, na której dotąd nie było postępów inwazji rosyjskiej. Europa zapowiada 19 pakiet sankcji wobec Rosji. Rozmowy na Alasce spotkały się z odpowiedzią tzw. Koalicji Chętnych oraz Unii Europejskiej. Do koalicji należą 33 kraje, w tym Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Kraje europejskie Koalicji Chętnych oceniły 17 sierpnia, że nie można doprowadzić do zmiany granic Ukrainy siłą, a jedynie w drodze negocjacji i tylko z jej udziałem. Komisja Europejska stwierdziła, że Kijów potrzebuje silnych gwarancji bezpieczeństwa zapowiedzianych przez USA oraz wsparcia bazy wojskowej. Myślę szczególnie o dronach, to leży w naszym wspólnym interesie i udam się w tej sprawie do frontowych krajów członkowskich w przyszłym tygodniu, powiedziała von der Leyen, a Polska jest jednym z tych krajów. Drony Ukrainy skutecznie ograniczają potencjał wojskowy Rosji, atakując zaplecze paliwowe w postaci rafinerii i baz paliw. Dokonały serii zniszczeń w tym obszarze w sierpniu 2025 roku, o czym informował podcast Energy Drink. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała pracę nad 19 pakietem sankcji unijnych wobec Rosji za inwazję na Ukrainie. Będziemy dalej wzmacniać sankcje. Przyjęliśmy dotąd 18 pakietów i prowadzimy pracę nad 19. Nadejdzie on wczesnym wrześniem, zapowiedziała. Wiemy, że sankcje są efektywne. Już użyliśmy zamrożonych aktywów Rosji na korzyść Ukrainy i będziemy dalej wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, by przyciągnąć prezydenta Putina do stołu negocjacyjnego, zapowiedziała przewodnicząca. Co dalej? Nie jest jasne, jakie elementy może zawierać 19 pakiet sankcji unijnych. Przykładowo, Europejczycy wciąż nie zdecydowali się na upłynnienie zamrożonych aktywów rosyjskich, a jedynie spieniężenie procentów z obrotu nimi. Tymczasem Donald Trump nie wprowadził nowych sankcji wobec Rosji, pomimo wstępnych zapowiedzi, że to zrobi, jeżeli szczyt na Alasce nie przyniesie rozstrzygnięć. Przywódcy europejscy mają towarzyszyć Wołodymyrowi Zełańskiemu podczas spotkania z Trumpem w Białym Domu. Spotkanie ma się odbyć 18 sierpnia po godzinie 19 czasu polskiego. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Tajemnicza usterka. Orlen ma problem w Czechach z rafinerią Litwinów. Przekazał PAP, że doszło do usterki krakera parowego wskutek blackoutu z 4 lipca 2025 roku. Czechy nie importują ropy z Rosji od czerwca 2025 roku. Awaria sprężarki GT-GB201 ujawniła się dopiero po jej pełnym obciążeniu. Doprowadziła ona do nieplanowanego wyłączenia krakera parowego i powiązanych z nim technologii produkcyjnych, czytamy w komunikacie Orlenu. Dialog o wiatrakach?
Minister energii Miłosz Motyka wyraził gotowość do rozmów z prezydentem RP na temat zapisów ustawy wiatrakowej. Karol Nawrocki zagroził jej zawetowaniem. Krytykował połączenie przepisów o wiatrakach z mrożeniem cen energii i zapowiedział własną propozycję. My mu pomożemy, powiedział minister Motyka o prezydencie w Energetyce 24. Turecka kontra. Nie ma argumentów za wykluczaniem tureckich firm z kontraktów budowlanych w energetyce. Duża część z nich ma rdzenny, na ogół prywatny turecki kapitał. Startują w przetargach, bo mają doświadczenie realizacyjne, stabilność finansową i rzetelną analizę kosztów i zysków, przekonuje Polsko-Turecka Izba Gospodarcza WNP.pl. To odpowiedź na zarzuty polskiej branży budowlanej. Teraz wieści z Europy. Niemiecki gigant kwestionuje Energiewende. Zdaniem prezesa ThyssenKrupp Miguela Lopeza transformacja energetyczna oparta na wietrze i słońcu w Niemczech po prostu nie ma sensu. Proponuje w zamian import zielonej energii z Półwyspu Iberyjskiego i Skandynawii. Domaga się obniżki cen energii dla przemysłu energochłonnego, jeśli ten ma przetrwać. Duńczycy walczą o przetrwanie. Duński Ørsted liczy na projekty morskich farm wiatrowych o mocy 8,1 GW, w tym w Polsce i na Tajwanie. Mają zwiększyć jego przychody o 1,7 do 1,9 miliardów euro rocznie. Wyzwaniem jest jednak drogi kapitał i problemy z projektami. Papierkiem lakmusowym może być los projektu Hornsea 3 w Wielkiej Brytanii. Pożary w Hiszpanii. Rząd hiszpański nie zdołał powstrzymać fali pożarów. Minister środowiska Sara Agensen ocenia, że to dowód wrażliwości jej kraju na zmiany klimatu. Europa Południowa doświadcza fali upałów sięgających w niektórych obszarach 45 stopni Celsjusza. Pożary spaliły w 2025 roku 3 razy więcej ziemi od sezonowej średniej. Jeszcze wieści ze świata. Nie ma ceł na ropę z Rosji w Chinach. Prezydent USA Donald Trump przyznał w rozmowach z Władimirem Putinem na Alasce, że na razie nie planuje wprowadzenia ceł na import ropy z Rosji do Chin. Wprowadził je przeciwko Indiom. Zastrzegł, że może wrócić do tego tematu za 2-3 tygodnie, ale obecnie jest zadowolony z rozmów na Alasce. Azerbejdżan grozi Rosji. Poseł azerski Rasim Musabejow zapowiedział, że dalsze ataki Rosji na infrastrukturę SOCAR na Ukrainie mogą sprawić, że Baku przekaże Ukraińcom myśliwce MiG-29 i inny sprzęt wojskowy. Rosjanie grozili Azerbejdżanowi interwencją wojskową oraz sankcjami. Ropa tanieje po szczycie na Alasce. Ropa Brent kosztuje około $65 i na otwarciu potaniała w odpowiedzi na rozmowy Putin-Trump. Rynek spodziewa się także nadpodaży dzięki wojnie cenowej producentów OPEC+. W odpowiedzi na spadek rentowności wydobycia spada ilość wiertni w USA. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.